jak podłączyć termostat Vicker do Vitodensa 050 albo do Vitodensa 100. Unboxing tego prostego sterownika, jak przeprowadzić cały proces instalacji, no i jak tym sterować za pomocą już aplikacji mobilnej. Cześć, ja nazywam się Marcin Boczulak i prowadzę kanał Okiem Serwisanta, na której dzielę się wiedzą z zakresu ogrzewania. Paczuszka wygląda tak. Są dwie wersje. Vicker termostat albo jest załącz-wyłącz, albo modulowany. W wersji modulowanej jakby kocioł zmniejsza moc w zależności, zwiększa albo zmniejsza moc w zależności czy już osiągnął albo czy przekroczył temperaturę, którą chcesz mieć na miejscu. Natomiast załącz-wyłącz po prostu wyłącza palnik i tyle. Tutaj mamy tą wersję modulowaną. Co mamy w pudełku? No, rzeczony sterowniczek, bardzo mały, poręczny, z miejscem na baterię i możliwość powieszenia. Instrukcja. Wkręt, bateria. No i już nic więcej nie ma. Mam zalogowane na tablecie konto klienta, tak żeby móc pokazać Ci, jak właśnie przebiega cały proces instalacji. Ja to robię też pierwszy raz, więc zobaczymy, na ile jest to intuicyjne, bo instrukcja jest dosyć lakoniczna, ale rozumiem, że mam właśnie skorzystać z aplikacji Vicker, zeskanować kod, który znajduje się z tyłu i powinno to działać. Więc zobaczymy, czy faktycznie tak prosto to nam pójdzie. Pierwsze to bateria. Otworzyć. Plus jest na dole. Tak, dosyć nietypowo faktycznie, bo plus ma być z przodu. No nie, to dobrze, normalnie. Plus ma być z przodu. No i teraz trzeba będzie to skręcić. Mówią, żeby 1-eurową. Ja skorzystałem z 5. A porównywalna wartość. No dobra. Niestety tutaj żadnego symbolu działania nie ma. Ustawienia. Dodaj komponent. Komponent Vicker Smart Climate. Termostat, czynnik klimatu lub wzmacnia zasięgu. To chyba chodzi o to. I nie ma czegoś takiego. Czyżby to trzeba było zrobić z V-Guide'a? No to się za chwilę przekonamy. System Vicker, termostat Vicker, no właśnie. To będzie prawdopodobnie to. Vicker termostat, no tak, czyli jednak potrzebujecie aplikacji Zobaczymy, czy to się da zrobić, bo ja to jestem zalogowany. Więc ja się spróbuję wylogować. O, jestem wylogowany, dobra. Czyli jednak potrzebujecie aplikacji Vicker, czyli trzeba się zalogować. No to by wychodziło. Ok, czyli teraz dopiero jest rozszerzenie systemu. Ale na pewno nie ma tego w Vickerze. No właśnie, zobaczmy jeszcze raz, czy to się da zrobić. No, powiem Wam, że nie jest to takie hop. No ale dobra. Skoro z V-Guide'a się da, to zróbmy to z V-Guide'a. No to powiem Wam, że wcale takie to proste nie jest. Wydawało mi się, że to można zrobić z Vickera, a nie można, czyli z V-Guide'a. Coś się dzieje. Ale na kotle jakiś błąd. No zobaczymy. Okej, błąd zniknął. Okej, czyli dodało się. Okej, czyli pykło, tylko coś się przywiesiło. No dobra, to będziemy z tego wychodzić. Czyli tam można już wyjść. Zobaczymy, to się połączy. Coś się aktualizuje. Ale okej, czyli teraz można ustawić temperatury, jakie chcemy mieć w różnych przedziałach czasowych. Dzisiaj mamy
czwartek. Godzinę 11. Spróbujemy tutaj coś zmienić. Zróbmy, że dopiero będzie od 12 grzało, tak żeby zobaczyć, jak to nam się tutaj to ustawić. Czyli zapisz, ok, od 12 będzie grzało i ogrzewanie generalnie włączymy, bo na razie jest wyłączone. W pomieszczeniu mamy 17 stopni, czyli zagrzało i dlatego nie chce grzać. Temperatura zredukowana jest 3 stopnie, normalna 20, komfortowa 20. Ok, ale jakbyśmy tę zredukowaną zwiększyli do 18, do 19, to nam się kocioł odpali. Ślicznie. Tu się teraz tylko pokazuje temperatura na kotle i tutaj nic nie zmieniamy. A jak zmniejszymy do 17, to co nam się stanie? Palnik nam się już zredukował. No dobra, a jak nam spadnie, jak zrzucimy wymaganą do 16? Teraz może być jeszcze kalibracja sondy lambda. Ja sam jestem ciekaw, przy jakiej temperaturze nam, o ile jak już przegrzeje, nam wyłączy całkowicie. Przy 15 wyłączył palnik, czyli jak jest o 2 przegrzane, to wyłącza palnik. No dobra. Pompa dalej pracuje, a jak jeszcze ściągniemy o 1 stopień, kiedy się tryb w ogóle pompę wyłącza, to jestem ciekaw, bo ktoś gdzieś mi mówił, że pompy nie wyłącza w tym, ale przecież jak był tryb przeciwzamarzeniowy, to pompę nam wyłączyło. Jeszcze jak wybieg pompy jest 2 minuty, jeszcze chwilę poczekam, jak się nie wyłączy, to obniżę jeszcze bardziej i wtedy zobaczymy. Ok, teraz pompę od razu wyłączył, 14,5 stopnia. O. I odpala się. Ok. No dobra. To ma sens. Co ja o tym sądzę? Myślę, że bardzo fajna sprawa, bo to jest relatywnie niedrogie. Czyli 5 stówek za tą. Dzięki temu w podobnej kwocie pewnie kupicie Salusa, czy jakiś taki sterownik on-offowy. Z drugiej strony to po prostu może wylądować gdzie chcecie. Od razu jest bezprzewodowe. No minus jest taki, nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy ja po prostu czegoś nie widziałem w Wickerze i da się to odpalić przez Wickera, no bo jeżeli da się tylko przez Wiguide'a i to jeszcze zalogowanego, to trochę słabo, bo albo to wam zrobi instalator, w zasadzie serwisant przy uruchomieniu, albo nie zrobicie tego sami. Wtedy jest trochę słabo, no bo ktoś jeszcze musi przyjechać, żeby to odpalić. I owszem, no, możecie chcieć, żeby ktoś wam to odpalił, no ale jest to dodatkowy koszt. Ale tak, gdyby o tym zapomnieć i faktycznie dało się to z Wickera zrobić, to całkiem spoko opcja. Podobno to przez około tydzień bada instalację, więc może trochę przegrzewać. Natomiast tak na szybko patrząc, wygląda to całkiem spoko. Dajcie znać, co o tym sądzicie, bo mi się to podoba. Jedyne, co mi się tak naprawdę nie podoba, to że potrzebny jest serwisant. W sensie możecie myśleć, że fajnie, że my serwisanci możemy dzięki temu na tym zarabiać, ale to jest taka pierdołowata robota tak naprawdę. No, bo trzeba przyjechać do klienta i pół godziny spędzić. Oczywiście, tak jak mówię, dla kogoś może to być git, a dla kogoś niekoniecznie. Poza tym, tak jak mówię, całkiem spoko. To małe, zgrabne, relatywnie niedrogie. Jest jeszcze wersja, tak jak mówię, modulowana, znaczy nie modulowana, on-offowa i jest jeszcze Videotrol 100e. Zasada działania taka sama, tylko że na nim można coś ustawiać, więc tak wydaje mi się, że taka wersja dla starszych ludzi. Tym można tylko sterować przez internet z aplikacją, no a niekoniecznie każdy musi chcieć. Dajcie znać, co o tym sądzicie i czy da się to odpalić z Wickerem. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, a jakbyście potrzebowali pomocy z kotłami Wispana, czy generalnie z ogrzewaniem i jesteście z okolic Katowic, to chętnie wam pomożemy. W takim razie wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!